To tak jesteśmy tutaj przy twierdzy Zamość i za chwilę Wam pokażemy Stare Miasto Zamość. Bramie Dworskiej. Dlaczego Dworska? Ponieważ tutaj jest droga dąbowa. Jesteśmy tutaj w twierdzy Zamość i tutaj można się dowiedzieć dużo ciekawych, historycznych eksponatów. Zabytkowe odmiany z kamienic. Za nami jest pomnik Jana Zamoyskiego, założyciela miasta Zamość. Teraz zapraszamy Was na wycieczkę po Zamojskim. Miejscu w Zamościu, ponieważ tutaj znajduje się miejsce, które straszy się dzieci, że jest to pieczara smoka, że on tam siedzi i może wyskoczyć i je zjeść. Poza tym to miejsce tutaj, zwykle tam była pięknie skoszona trawa, ale w tym roku miasto postanowiło zostawić to tak jak jest. Widzimy tam tabliczkę Łąka Miejska. Postanowili to zostawić, żeby trzmiele mogły sobie tam zamieszkać właśnie z takich ekologicznych powodów.
To jest koniec wycieczki. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pozdrawiam, Dominika. Alright, the place I would like to show you is situated close to Kraków. I was walking here, so it took me 2 hours. And this is a very, very old monastery, which is called Tyniec. Here you can see it, and in a second we will go over there, so I will show you what's inside. Okay, let's go and see what's inside. You see, there are some rules here. You should be quiet. You cannot smoke, drink. No dogs are allowed. And there is something about women and men, but I cannot understand what. Let's see. Okay. All right, this is what the place looks like. Very sunny. Here you can see Wisła River. The same river can be found in Kraków and in Warsaw, if I'm not mistaken. Here you have it. W zastawie Kolonia jest malowniczą miejscowością, co potwierdzają widoki przedstawione na filmiku. W tym miejscu widać mały kawałek Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Ten las zamieszkuje wiele zwierząt i ptaków. Rośnie też tam dużo grzybów. Zimą zbierają się tam dzieci wraz ze swoimi rodzicami, aby pozjeżdżać na sankach, gdyż niedaleko stąd znajduje się skórek, który umożliwia im wspólną zabawę. Jesteśmy nad Wisłą w okolicach mostu Siekierkowskiego, jednego z 8, właściwie 10 mostów w Warszawie. Dlaczego tu jestem? Dlatego, że akurat mieszkam w pobliżu i bardzo często przychodzę na ten most, ponieważ jest z niego bardzo ładny widok na centrum Warszawy. Most
jest nad rzeką Wisłą. Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce. Jak ktoś chce, to może sobie sprawdzić, ile ona ma metrów, ja nie wiem. Ten most jest jednym z najładniejszych mostów w Warszawie. Mi się podoba to, że ma takie, jest podwieszany na pomarańczowych linach. Podobno ten kolor pomarańczowy wziął się stąd, żeby chronić ptaki, żeby one się nie rozbijały po prostu o ten most, o te liny. Może boją się koloru pomarańczowego. No i dlaczego, co mi się jeszcze tutaj podoba? Nie ma tutaj ludzi, może też dlatego, że jest poniedziałek rano. Ja tu często przychodzę na spacer, wzdłuż Wisły też. Często można sobie pojeździć rowerem, pochodzić. Jest dużo drzew, dużo natury, jest miejsce na zrobienie ogniska. Akurat w pobliżu nie ma plaży, ale jak się przejdzie trochę dalej, to też można się rozłożyć na plaży. Niektórzy kąpią się w Wiśle. Ja tego nie polecam, bo jest dość brudna woda. Ale ogólnie dobrze jest mieć rzekę w mieście. Dzień dobry Państwu! Znajdujemy się w Nowym Dworze Mazowieckim na jednym z osiedli tego miasta, twierdzy Modlin, zabytkowej twierdzy Modlin. Przed Państwem znajdują się zabytkowe koszary wojskowe, czyli inaczej zwane Cytadela Wojskowa. Jest to obiekt, który liczy ponad 2250 metrów i jest najdłuższym budynkiem ceglanym w Europie. Znajduje się on zaledwie 34 km od Warszawy. Posiada ponad 50 000 metrów powierzchni użytkowej i ponad 50 000 metrów sześciennych kubatury. W czasach pokoju mieszkało w nim do 20 000 ludzi, natomiast podczas oblężenia służył jako schronienie nawet dla od 60 do 100 000 ludzi, co jest naprawdę potężną liczbą. Jak sami Państwo widzicie, obiekt jest naprawdę potężny. Jest to naprawdę cudo, które znajduje się w moim mieście i bardzo chętnie Wam je pokazuję. Cześć, jesteśmy w Zamościu, w okolicy, w której mieszkam. Tutaj jest myjnia, są sklepy, bloki, ulica, stacja benzynowa. Jest też trochę terenu zielonego. A tu mój pies. Tu jeszcze raz. A tu mój pies biega sobie. Lucia! Lucy! Teraz jesteśmy w trochę innym miejscu. Tutaj jest sklep. Jeszcze więcej bloków. Samochody. Niestety tutaj jest bardzo dużo sklepów. Nie ma nic wyjątkowego, ale w Zamościu ogólnie jest dużo zabytków na Starym Mieście. Maybe you heard about Poland that this is a country of churches. It's true, but mostly
This is a country of żabkas. Żabka is everywhere. Dzień dobry, tutaj mamy słynnego koziołka, który jest w herbie w Lubinie. Najsłynniejszym obiektem w Lubinie jest brama krakowska i ratusz. Tutaj obok jest kościół. Na krótkiej ulicy jest wiele kościołów, to jest typowe tutaj w mieście. Tu dalej jest krakowskie przedmieście i bardzo dużo ludzi dzisiaj przechodzi. Tutaj słynna lodziarnia Bosko, które w Lubinie ponoszą najlepsze. I obok bramy krakowskiej jest wieża trinitarska. Warto wejść na górę, jeśli jest w Lubinie, bo z wieży trinitarskiej można piękne widoki zobaczyć. Dużo jest schodów, żeby wejść na górę, więc trochę kondycji trzeba. Dalej jest tutaj archikatedra. Kilka razem przejdziemy, a ja w tym czasie opowiem legendę Lubina, który jest związany z czarczołapą. Wytłumaczę dlaczego. Bo wdowa straciła męża i wszyscy chcieli jakieś długi w nieuczciwy sposób osądzić, że aż sam diabeł się zdenerwował i przyjechał. To był ogon i tak podszedł do stołu, tam gdzie były dokumenty i swoją czarną łapą podbił pieczątkę, że się nie zgadza, żeby czarna wdowa miała wszelką pomoc i cały swój majątek. Tam tutaj jest Solidarność. Solidarność jest ważna dla Polski, bo dzięki Solidarności wyszliśmy z stanu wojennego, a w Solidarności był Lech Wałęsa. Popularne tutaj są hulajnogi w Lubinie. Za parę kroków już będzie archikatedra. Tutaj mamy archikatedrę w Lubinie. Tam też jest podziemia. Warto wejść do środka ze względu na to, że jest tam bardzo ładne malarstwo we wszystkich ścianach i na suficie. Także mamy wieżę trynitarską, o której wcześniej wspomniałam. I myślę, że z tych najważniejszych punktów to jest ciekawe. Polecam też zwiedzić Skansen, czyli Muzeum Wsi Ludowej czy Lubelskiej, już nie pamiętam. I w Lubinie to jest zamek, ale teraz jest w remoncie, więc no nie za bardzo widać. Zapraszam do Lubina i wszystkiego dobrego. Cześć Wam wszystkim. Chciałam Wam pokazać jedną z moich ulubionych miejsc, rzeczy, jakie mamy w Zamościu. To jest wspaniała ścieżka rowerowa, która idealnie oplata całe miasto i można wspaniale zwiedzać cały Zamość jadąc rowerem, co bardzo lubię robić i staram się robić niemal codziennie. Sorry, trochę ciężko jest kierować jedną ręką. Dodatkowym atutem tej ścieżki rowerowej jest to, że o tej porze dnia wspaniale widać zachody słońca. Jak widzicie, ścieżka ta jest bardzo popularna zarówno wśród rowerzystów, jak i wśród okolicznych mieszkańców. Jest to po prostu wspaniałe miejsce do relaksacji i spotkań.
ścieżka ta biegnie, okolając cały Zamość, wzdłuż rzeki Łabuńki i dzięki temu mogę Wam pokazać naszą rzekę. Jadąc tą ścieżką można dojechać do naszego zamojskiego parku w drodze na Starówkę. A nasz zamojski park jest śliczny. Po prostu śliczny. Wjeżdżając do Starówki, już z daleka mamy możliwość oglądania pięknego ratusza. Tym oto sposobem wyjeżdżamy na zamojską Starówkę. Zaraz zrobię Wam szybki tour po całości. To jest jedno nie tylko z moich ulubionych miejsc, ale niemalże ulubione miejsce wszystkich zamościan i turystów przyjeżdżających i zwiedzających Zamość. Tym oto sposobem przedstawiłam Wam kilka swoich ulubionych miejsc w Zamościu. To tak, co? Port lotniczy Lublin powstał w 2012 roku. On znajduje się na obrzeżu Piaska Świta. Jesteście ciekawi, dlaczego lotnisko znajduje się w Świdniku, a nie w Lublinie, więc miasto tak częściowo sponsorowało właśnie na budowę lotniska. I jeszcze miasto wojewódzkie jest najbardziej, nie najbardziej, tylko bardziej znane tak w Polsce i na świecie, więc stąd lotnisko właśnie nosi nazwę Lublin Airport, czy tam Airport, jakoś tak. Niedaleko lotniska znajduje się fabryka samolotów, znaczy małych samolotów i śmigłowców. No i fabryka się nazywa WSK PZL Świdnik. I stąd mogę powiedzieć, że ten teren, tam gdzie znajduje się lotnisko i fabryka, to tak można powiedzieć, że jest przeznaczony właśnie do rozwoju lotnictwa w Świdniku. Pokażę Wam zdjęcie wewnątrz lotniska, które znalazłam w internecie, bo tam nie mogłam nawet wejść ze względu na koronawirusa. Także
lutym 2013 roku w Świdniku lądował jeden z największych samolotów świata. I tak to się nazywa An-124 Ruslan. Przyleciał tutaj po 2 śmigłowce Sokół, które właśnie były produkowane przez PZN Świdnik, które właśnie filipińskie siły powietrzne kupiły. To ciekawe. I w sierpniu 2015 roku wylądował jeden z największych samolotów transportowych Il-76. Przywiózł ze sobą śmigłowiec, taki szturmowy tureckiej armii T-129, a tak na pokazy lotniczej, która się odbyła prawie gdzie Świdnika jest około 130 km. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Guys, Krempiec is part of a large village. This village is called Mełdiew. Krempiec is between 2 locations, Świdnik and Mełdiew, so I mixed them.